Nadgorliwość Ewy zarówno mnie zachwyca, no ja jestem leniem, przepraszam, że jestem leniem. Tu proszę spojrzeć. Dobrze to zrobiłeś. No i dzień dobry, szanowni państwo. W 69. dniu z Katowic do Adelaide ślimaczy się nam to, coś tak mi się wydaje. W sensie już 69. dzień, a my dopiero tutaj. Ale ruszymy. Ruszymy z racji tego, że jak dojedziemy do Kazachstanu, to dopiero na końcu Kazachstanu jest jakiś wolontariat, bo na początku to nie ma nic. Czy tam w tym Aktau, czy dalej, czy tam praktycznie nic nie ma. Więc ruszymy tam kilkaset, czy nawet więcej kilometrów. Ale póki co do 20, no to jeszcze jesteśmy tutaj. Jeszcze był taki plan, żeby tego Człowieka Gruzińskiego obejrzeć. Także w zasadzie jutro już mamy tutaj ostatni dzień, więc dzisiaj będziemy robić śniadanie dla państwa. Takie już stricte hostelowe rzeczy. Ewa już poszła się ubierać. Pogoda ładna, jest 7:30. Specjalnie wstaliśmy trochę wcześniej, żeby zrobić to śniadanie. Ach, nastroje są trochę śpiące, ale damy radę. W skład śniadania wchodzi. A, to zaraz wstanę i będziemy szukać. Ewa już jest gotowa? Jest gotowa, Ewa? Jeszcze nie. Jak ci się spało? Dobrze. Ewa się boi chyba pani. Bo... No po co wkurzać kogoś? Tak, a ona ma taki głos też, że jak mówi, to się człowiek boi. Więc Ewa już wstaje. No, ja też muszę wstać, bo pani jak odezwie się, jest zła, to tak się trzęsie straszliwie. Dobra utro. To nie. Не надо было, это вы срезали? Ta, potem ta pleśnie w środku. Не надо срезать, он On był w środku, pleśnie już. хуже. No nam to, że wskazał kuda, oni będą kuszać. Także dom 3. Mówiłem ci. No bo tak robi każdy dobry organizator, nie? Nie zostawia ludzi, którzy nigdy tego nie robili w tym miejscu. No tak jest, nie? Tu już następuje polerowanie sztućców, sztućców. Ewa. Dzięki, mój szefie. Człowiek może 10 lat w gastronomii pracować, a przychodzi pierwszy, lepszy pomywacz i będzie mi tutaj ubliżał. Chociaż z drugiej strony dzisiaj ten pomywacz jest kucharzem. Ну, пока еще рано готовить. Da, Rasza, скажем. Piszę do konia. Uważaj, bo mi się tam śniło, że po jakichś takich wertepach jechał i że prawie się wywrócił na jakiejś skarpie. To co, podpalamy? Nie, no gdzie to tu? Here is Denmark. You've been to Germany? Never! I will never! Very often old Polish people don't like German people because they remember czasy wojny, wartime. They remember when the Nazis were killing their families, so they have still like thinking. Już przyszły rzeczy. Mieliśmy problem z jajkami, ale już jest git.
No proszę. A no ładnie jest dzisiaj. Tak, spoko widok. Boję się, ja idę powoli, żeby kawy nie rozlać. No i tak. Ale schowam, bo łatwiej się idzie jednak z 2 rękami. Prawdziwie. Ten obiektyw jest najfajniejszy z tych wszystkich. No i dobra. Koniec. Trzeba jeszcze tylko pozbierać. Tu pan coś sobie... Trzeba mu zamieszać. Pucharków już nie potrzebujemy. 8 osób było na śniadaniu. Wszyscy w sumie mówili po rosyjsku. To jest takie ciekawe, bo ja się nie spodziewałem się, że ludzie tutaj też po angielsku mówią. A tu proszę. Jest w miarę ogarnięte. Będziemy zbierać zaraz. Ewa już zaczęła zbierać po śniadaniu. No i też będziemy jedli to, co tam zostało, bo zostały naprawdę dobre rzeczy. Ale much tu jest co niemiara. To jest coś niesamowitego, że na większości z tych nagrań latają tu muchy, bo nie wiem dlaczego. Po prostu może tu chłodniej. A, czyli chłopy po lewej już zjadły, a kobiety jeszcze jedzą. To jakoś tak standard jest, nie? Że mężczyźni szybciej jedzą. Nie wiem, ja myślałem, że tylko ja tak mam, a to się okazuje, że mężczyźni jakoś tak szybciej jedzą. I do tego stopnia, że jak na przykład siedzimy z Ewą w knajpie, no to ja zjem w 10 minut i czekam na nią. I nie wiem, czasami to jest presja też. Nie wiem, jak wam się wydaje. Wy też tak macie, że jako mężczyzna jecie szybciej, jako kobieta jecie wolniej, żeby się delektować? No bo też rozumiem, że to ma sens w tym. A idę, żeby pokazać górę Ararat jeszcze raz, bo jest naprawdę przepiękna. Słońce już nam wskazało, że jest południe i Ewa już poszła do jakiejś pracy. Wietrznie generalnie jest, więc to będzie test mikrofonu. Tam gdzieś robią coś. Tam jest glamping, to już powtórzę. A tam z tyłu my mieszkamy, tam jest recepcja, kuchnia. A tutaj jest generalnie ta strefa sauny i tak dalej. A co to? Maty do jogi? Tak. A, Dobra. no dobra. Zarąbałam tutaj do... A tu jest takie pomieszczenie gospodarcze. Co Ewa tutaj jest? Pomieszczenie gospodarcze. Jakiś To boiler? jest piec, tak. Jakieś winogrona? No takie miejsce, gdzie się trzyma rzeczy do czyszczenia. No i tu jest ta bania, w której jutro podobno będziemy uczestniczyć. A to są maty do jogi, które czyścimy. No bo dzisiaj będzie sesja z jogi. Co ty tam jeszcze wyciągasz? Ewa nie chce, żeby winogronka poszły z dzisiaj na zmarnowanie. To ramesza. Przekitrane ramesza winogronka. Ale czapka świetna. Nie wiem, czy to człowiek czy to... Świetna czapka. Ewa mówi, że ktoś tam jest. Co? Kto tam jest? A, no zrobione. Maty do tego i git. Czy ja wiem, to trochę zajmie. Ewa ma pomysł. No bo zwykle maty się układa tak, ale w momencie, w którym one głównie leżą na ziemi, no to jak się położy brudne na czyste, no to już wszystko jest brudne, więc najlepiej dawać co na wierzchu, to na wierzchu, potem co na dole, to na dole i tak będą czyste. Ja nie wiem, ja słucham żony.
Jak mnie pan śmiesznie mnie ten pan w Kutaisi obciął. W sensie tak od garnka trochę, one tak teraz rosną. No ale dobra, tak będzie. Możecie głosować, możecie zobaczyć pierwsze odcinki i te odcinki, zdecydować w jakich włosach Kuba wygląda najlepiej. Ja mam swój typ, ale go nie powiem jeszcze. Mi w ogóle chyba brakuje konwersacji takich naszych wspólnych w tych filmach. I że sobie tak po prostu rozmawiamy na temat tego, co tu się dzieje. O, tam są te krowy, które miały być. O, widzisz, Ale gdzie mieszka ten pasterz? gdzie mieszka ten pasterz? No z krowami mieszka ten pasterz. A to Może. jest co? To się wchodzi? Jacuzzi takie tam, no. Ale no tak jak rozmawialiśmy wcześniej odnośnie jogi, że ona się robi popularna, ale kurczę w niej trochę brak konsekwencji. Czemu? I z racji tego, że ja na przykład jestem jakimś tam chrześcijanem, nie powiem, że jakimś dużym czy małym, to no nie wiem, jakoś ta koncepcja mnie tak po prostu kojarzy się z takim mistycyzmem, ta kama tutaj, wiesz, że... No, ale prawda jest taka, że cała ta podróż, a w zasadzie podróż w stronę Indii, no to jest moje takie specjalnie dla mnie, żebym trochę się przekonał do tych kultur. Chociaż pan Hindus cię nie przekonał kradzieżą routera. A tak, no tak, bo nam gościu skroił internet po prostu, w sensie wziął sobie i Igor nam powiedział, ten host nasz tutaj, że jak znasz Hindusów, no to oni tu nie znają takiej własności prywatnej, biorą jak potrzebują i tyle. Chociaż uważam, że to są zdania podzielone, bo drugi Hindus, z którym rozmawialiśmy dzisiaj rano, jest zupełnie inny. Co prawda wziął sobie zupkę chińską, ale nie wiem, jest jakiś taki miły, jest bardziej komunikatywny i on tutaj jest od takich zadań konstrukcyjnych, a ten, który skroił internet, jest od sprzątania. Więc chyba to też zależy od człowieka. No ale tak, no jeśli chodzi o kulturę hinduską, no to właśnie po to tam jedziemy, żebym ja się osobiście przekonał do tych miejsc, bo no nie wiem, zawsze ta kultura była dla mnie taka obca i taka inna zupełnie, to ten sposób umartwiania się czy jogini, którzy medytują po kilkanaście godzin dziennie, czy już sam buddyzm w sobie. Przeczytałem kiedyś buddyjską księgę umarłych i tam było coś na przykład takiego, że jeżeli widzisz gościa, który ma głowy powieszone na łańcuchach ludzkie, to ty się nie możesz tego bać, że masz iść w światło po prostu. Więc dużo tam jest takich rzeczy, że masz się nie bać demonów, co jest dla mnie takie trochę niezrozumiałe w kontekście poznania dobra i zła, no bo z jednej strony możemy przyjmować zło tego świata jako takie jest, ale mamy wybór i możemy wybierać i nie warto wybierać zła. Ale to w momencie, kiedy mówisz, że nie warto się bać, no to tak samo w innych religiach jest, żeby się nie bać za bardzo zła, bo dobro zwycięży. I pytanie, czemu poświęcasz uwagę i czemu oddajesz władzę nad swoim życiem? Czy lękom, czy jednak sprawczości? Ale mam mądrą żonę. Trzeba szanować. Taka żona to skarb. Znacie moją żonę? Brudne to jest. Nie, Ewa mówiła, że to jest usrane. Doczyściliśmy znaczy. To są dziury jakieś, nie wiem. Nie powiem, kto to czyścił. Nie Aha, wierzę, tak, bo- u mnie powstały dziury, tak, to na Nie, pewno. U zobacz, ciebie jest tu czyściutko. taki mas. Znaczy tam też jest nazy. Może to od starcia, ale to wygląda jak od potu. Ja tu widzę inne starcie. Ewa versus Kuba. Dobra, wyschło. Zostawmy to. No i przejdźmy do kolejnych obowiązków. No bo mówimy o kamerach i mówię, że faktycznie, no kurczę, 1300 zł ta kamera kosztowała. Jest dosyć drogo. Tak, okej. Ja, to my tam wstawili to tam. Сейчас. Сейчас съезжает много домиков, и Trzeba go zawołać. Ramesz! Kurde, no gdzie on jest? No ja tam ognisko wczoraj spalałem. Ramesz! You need a hand with something? You need help? No. You okay? Yes, yes. No to chodź. Nadgorliwość Ewy zarówno mnie zachwyca,
No ja jestem leniem, przepraszam, że jestem leniem, ale Natalia nam powiedziała, żebyśmy pomogli temu Hindusowi, co skroił tam internet. Tak będę go nazywał, no bo to jest jedna rzecz, którą tam pamiętam od niego. No ja też go uczyłem grać na gitarze. No i przyszliśmy do niego i się pytamy, czy możemy ci pomóc? On mówi, nie, spokojnie, nie pomagajcie. A Ewa mówi, bo mi kazano, ja muszę. Nie, No. powiedziałam, że Natalia said that we should help you. On powiedział, że jeśli będzie potrzebował pomocy, to nam powie. No tak, no i z drugiej strony jest to takie dopełnienie, bo Ewa właśnie w tej pracy się bardziej spala i bardziej się poświęca. No a jak widzicie, ja jestem tą osobą, która bardziej siedzi przed tymi filmami i to niestety nie jest widoczne tak na tych filmach, które tutaj są. Więc no tak się wymieniamy trochę tym, bo Ewa właśnie faktycznie woli fizycznie popracować, bo wcześniej pracowała przy social mediach w takim maluszkowym muzykowaniu, czyli po prostu grali i śpiewali z dziećmi do 3 lat. No, więc ona teraz chce tak fizycznie popracować, a ja już 10 lat pracuję w hotelach i mam takie, kurczę, jak czegoś nie trzeba, fajnie wyglądają. Bo byli goście przed chwilą i ja powiedziałem do nich all right. Ewa się pyta, czy nie oczekuje się odpowiedzi wtedy. No to jest taki small talk angielski, nie? No wtedy się mówi, all right? Yeah, sure, and yourself? No i wtedy się tam mówi, nie? A nie trzeba na to odpowiadać, także to też jest takie angielskie typowe. No ja znam tylko angielski z Anglii, nie znam tego amerykańskiego. On zjadł nasze ziemniaki? Ktoś zjadł nasze ziemniaczki? Zaraz zobaczymy. Nie, bo Ewa robiła dzisiaj ziemniaczki i była niepocieszona, bo pani powiedziała, że są dla gości. A mi się wydaje, że to jest raczej tak pół na pół, bo nam Igor powiedział, że możemy jeść tu wszystko. Także zdania są podzielone, no. No i takie raczej się przyzwyczaj do tego, Ewa, że w takim miejscu zdania będą mocno podzielone. Ale słuchaj zawsze tego, który cię zatrudnił. Nie słuchaj nigdy ludzi, z którymi tam pracujesz, tylko zawsze słuchaj tego, bo finalnie wyjdziesz na... No bo on cię może zwolnić, nie? No i spoko, jednak mamy tam pomóc. No i to jest właśnie to, że ten motyw, który mi się tutaj nie podoba, no to jest taka niepewność, jeśli chodzi o pracę, bo w pewnym momencie siedzisz i okej, masz jakąś ustaloną pracę, na przykład przy śniadaniu, następnego dnia wstajesz, robisz tą pracę, goście idą i potem pół godziny mija, nikt ci nic nie mówi i nagle do ciebie pukają, idź pracować, robisz to i kończysz to robić 10 minut, 20, po czym siadasz, ktoś ci mówi, zrób jeszcze to, przychodzisz tam się rozeznać, okazuje się, że nie trzeba tego robić, że wszystko jest załatwione. Po czym po 20 minutach, po godzinie, znowu ci ktoś puka. Potem po godzinie znowu i na przykład doszło do tego, że wczoraj właśnie rozpaliśmy to ognisko, że my już byliśmy tam ogarnięci do spanka, a pan o 22 mi puka, no słuchaj, pomóż to. I to jest takie, ja nie mógłbym tak pracować na co dzień. W sensie dla mnie to jest niesamowite, że ja muszę być, i Ewa na przykład z racji swoich nerwów, ona non-stop jest w oczekiwaniu, bo myśli, że ktoś tu przyjdzie i jej powie, i jej zleci zadanie. I to pukanie jest takie, nie wiadomo kiedy to będzie, nie? U mnie to bardziej chodzi po prostu, żeby być w takiej gotowości, że jak ktoś zapuka i powie, co jej potrzeba, to ja wstaję i idę. Ja w porządku, tylko... Bo Kuba na przykład zajmuje się też swoimi rzeczami, co jest jakby też jak najbardziej okej, tylko no Kuba jakby nie chce rzucać wszystkiego i od razu iść, więc... No bo tak nie powinno być, w sensie praca tak nie powinna wyglądać. Jeżeli już masz jakąś zleconą pracę, to nie tak, że ty idziesz na 12 godzin, 10 godzin w sumie nic nie robisz, ale w takimi partiami, że o 11 robisz coś na 10 minut, potem o 12:30 robisz coś na 20 minut, potem robisz coś o 15. To jest coś, co mi się totalnie nie podoba w tym miejscu. Free house. No czyli tamten jest trzeci. I spoko, tylko ja na przykład na to tak bym nie mógł pracować. Dla mnie robota musi być skończona, mogę nawet pracować 6 godzin non-stop, dla mnie to nie jest problem, tylko ja chcę mieć wolne, ja chcę mieć koncepcję tego, że mam wolne, a nie, że ktoś do mnie na przykład na czasie mojego wolnego, jak wczoraj było moje wolne, czy dzisiaj też jest moje wolne, przychodzi i mówi, że mamy pracować. To jest takie niefajne, ja wolę takie rzeczy ustalać po prostu wcześniej, nie? Więc... No, miejsce jest magiczne, tylko po prostu jeśli chodzi o taką rozmowę, to jest mocno niezorganizowane. Dobra, weszliśmy do tego namiotu w sumie. Ale ładnie to tu wygląda w sumie. Bardzo ładnie. Ale z tej strony
Jezu, mają tutaj swoje jedzenie. No to nie tutaj, to nie. No ale to może zabierzemy to. A jest tam coś jeszcze? No resztka sera, resztka dżemu. No to dobra, to weźmiemy to. Kubek nie wiem, czy jest ich, czy nie ich. Jest nasz. Ale nie, możemy to zostawić, te dwa Takiego nie kubki. widziałam tutaj. Ja tu jestem pierwszy raz. No ale nie, no w domu. W domu są takie kubki. Dobra, pozbieramy to. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem, nie? Poszliśmy do niego zapytać. On mówi, że nie, że sobie poradzi. No został mu jeden. Czy nie? Te talerze masz, okej. To też jest to. No to zamiast pytać, to najpierw popatrz na mnie, no. To jest przywilej żony, możecie opieprzać. Ale męża chyba też, mam nadzieję. W każdym razie, dzisiaj jest dziwny dzień w ogóle, nie? W każdym razie byliśmy u tego chłopa. Znowu nam powiedział, że nic nie trzeba, żebyśmy... I my już go powiedzieliśmy, to chociaż to weźmiemy. To mu powiedziałem, że jak ona tu przyjdzie i się zapyta, to powiedz, że tu byliśmy. Bo ona... No nie wiem, no nie spytała go, po prostu kazała nam tam 2 razy iść. A on 2 razy nam powiedział, że nie trzeba, to nie będę chłopa zmuszał, jak on ma jeden pokoik do posprzątania jeszcze na cały dzień, nie? Posprzątaliśmy mu kuchnię i resztę rzeczy. No drama. Ormiańska drama, po raz wtóry. W zasadzie hindusko-ormiańska, bo nie, ona nie jest stąd. Skąd ona jest? Ona ci opowiadała, że mieszkała trochę Tak w Czarnogórze i w Serbii. No to też ze związku. Też ze związku. Z sojuszu. No. Sajuzu. No nic, w każdym razie nie wiem. Ta administratorka jakoś tak jest, kurczę, bardzo niezorganizowana. I się tak trzęsie, Ewa mówi, że jak zwierzątko. Że co? Że jak takie zwierzątko, No i co ma tą główkę. taki piesek, co się go daje do auta. I nie śmiejemy się z pani, tylko po prostu chyba zbytnio się przejmuje i też nie każdy jest stworzony do tego, żeby być organizatorem. No, ja nie jestem na przykład, no, jestem mocnym indywidualistą, nie? Więc rozumiem to i nie mam jakiejś złości. Tylko po prostu, no, ormiańska drama, no, trzeba to przeżyć. Trzeba co iść tam. Tak. Śmieci. Śmieci gdzie? Tam gdzie jest to kamienne zabudowanie. Tu Ewa idzie zmyć naczynia, a ja wyrzucę śmieci. To śmietnik. Tu są liczniki, które ostatnio były naprawiane. Jak ci idą naczynia? Dobrze, smywam. Nie. Natalie take this chicken from... This British- chicken are... Jakie jest to Я тут как-то второго учил рис готовить. Dobra. Mówiłem, że dramy. Gościu mu Hindusowi tłumaczył, jak gotować. I nie rozumieją się. Totalnie się nie rozumieją. Nie, tam jest twój. O, jest włączone już nagrywanie. Dawno nie nagrywaliśmy tą kamerą i jest to takie fascynujące. Ewa dzisiaj przynosiła jeszcze drewno. Ja już skończyłem pracować, więc zrobiłem film. No ale śniadanie podane dzisiaj. Te kilka godzin pracowaliśmy, posprzątaliśmy w kuchni, także myślę, że jest git. Zobaczymy, czy będzie trzęsło. Naprawiłem generalnie ten obiektyw, także nie trzęsie, ale no, wiadomo, że zobaczymy. Chodźmy. Nie, czeka jeszcze światło. No, tym obiektywem tu jeszcze nie kręciliśmy. Aż mi się miło zrobiło. Mamy nostalgię dzisiaj. Dobra, chodźmy. No, przejdź. Przejdź. Nawet tak się wydawało.
Co? Problem polega na tym, że ja nie bardzo potrafię robić zdjęcia na tej kamerze. W sensie mam już jakiegoś czasu, ale kiedyś mój znajomy, pozdrawiam Cię Oliwier, podrzucił mi tą kamerę, a ja w zasadzie nigdy się nie interesowałem jak nią robić zdjęcia. Więc jest to fascynujące. Kurczę, jak mi tutaj oczy podbija. Co, idziesz słońce? Ewa jest tam. No. Patrzcie, nie mogę doczekać tego obiektywu, który będziemy mieli za jakiś tydzień, półtorej. Idziemy bardziej w dzicz, czyli tam, gdzie idzie się do sklepu, po to, żeby zrobić jakieś zdjęcia. Może się uda, może nie. Siedzieliśmy dużo dzisiaj w pokoju, no bo ja montowałem i robiłem jakieś tam ciekawsze rzeczy, w stylu jakieś animacje. Ewa czytała książkę, bo chyba chciała odpocząć, a robili jakąś imprezę i się jakoś specjalnie nie zintegrowaliśmy, jeśli o to chodzi. Co? Nie czytałam tylko książki, też robiłam rzeczy do naszej wspólnej pracy. I to wygląda jakbyś tutaj, jakby uderzył tutaj jakiś samochód. No co, no nie wiem, no tyle co cię zapytałem, co robisz, powiedziałaś, czytam książkę, no. No, o, Ewa nie chce wyjść na taką, co nic nie robi. Tak, robiła grafiki też. To jest w końcu Ewa i Kuba, nie tylko Kuba. A zobaczymy, czy się będzie trząsł. Bo ja się srogo trzęsę. To jest kolejny test kamery. A kliknij w to. No kliknij. Tylko zgaś światło, bo dobra, nie musi być. To jest poradnik trailer. Ale generalnie ma to być tak, patrz, na pełnym ekranie. Tylko wiesz co? To tak Tak. drobnostwo na przyszłość. Chociaż zobacz, nie jest wyśrodkowane. Ważne, żeby to było wyśrodkowane, czyli by to trzeba troszkę tu przesunąć. I to ja robię Możesz filmy w tym mieć- związku. Większy margines. I to ja robię filmy w tym związku. No dobrze. Środkowanie akurat jest podstawą. Tak, podstawą. Tu proszę spojrzeć. Dobrze to zrobiłeś. No i potem jest dalej. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo co się dalej wydarzy. Robi tak. No i co, Ewa? I z jaką myślą zasypiasz dzisiaj? Że wyłączam laptop. Że był to dobry dzień. Dużo się wydarzyło. Podaliśmy śniadanie, To było crazy bardzo doświadczenie. tak? Stresowałaś się? Tak, stresowałam się, ponieważ było wiele niewiadomych i dla mnie bardzo ważna jest ergonomia w życiu. Żeby rzeczy chodziły jak w zegarku, kiedy mogą chodzić w zegarku. Nie mam jakiejś takiej wielkiej fanaberii, no ale często wynika to z tego, że wiem, że coś może zrobić lepiej, szybciej, mniej kosztownie i wielką przyjemność sprawia mi po prostu docieranie do tego. Tylko muszę znać pewne dane, a tutaj było wiele niewiadomych, więc ciężko było to No. przeznaczyć. Ale Dlatego dobrze. jakoś sobie radziły. Jutro 4 osoby, także chill. O Kurde, tej Ewa to samej już mówi jak, porze. Ewa to już mówi jak stary pracownik restauracji. Jutro Ale ten wiesz też co, ja przyjdzie. tak się martwię, bo skoro mamy dać tym ludziom jedzenie i to są niezależni od siebie ludzie, Tu patrz na mnie. to warto, żeby ta jajecznica była na czymś innym. Na boczku. Kółko.
Pewnie chodzi o talerze. No bo są 3 tylko, a tych osób będzie 4. No i co, dodamy więcej, no. To się myśli. Ale cieszę się, że się zaangażowałaś w pracę. To może 2 i będą 2. Dobra. Tak minął nam 69 dzień. Bodajże. Bardzo dziwnie. Odkładamy wszystko. No i będziemy zasypiać. Jutro jest ostatni dzień tutaj. W poniedziałek będziemy już saunę prawdopodobnie robić i wracamy. No, wracamy. Gdzie? Gdzie my mamy wracać? Ja myślę, że to, co mamy jeszcze do odhaczenia w Armenii, to przyjrzenie się bardziej stolicy, bo jest bardzo blisko, więc ja bym skorzystała z tego. Na to też nas uczulał Łukasz, Polak z Gruzji, że on też dużo podróżował po świecie, był tak naprawdę we wszystkich tych wielkich ośrodkach sławnych historycznie i kulturalnie, ale on sobie zawsze mówił później i w większości tych miejsc po prostu jest wojna i nie da się tam wjechać. To pieniądze kosztują. Jesteśmy biednymi Polakami, nie mamy pracy. Swoją Pracujemy po 3 godziny dziennie, 4 nad filmami. Kuba. No A ja dobrze. pracuję, bo chcę. Okej, bo ja myślałam, że mówisz, że pracujemy tu, bo tu pracujemy 5. No, No, także nie mamy z tego nic. Ale spoko. Dzięki, że jesteście i że to oglądacie. Mamy siebie i mamy was. Także dzięki wielkie, że to oglądacie i że jesteście. Oglądacie takie głupoty. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem drużyna.